Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części, już 17, w której mam dla Was kilka kolejnych rzeczy, które udało się zrobić przez ostatnie 5 dni od poprzedniej publikacji części 16. Na wstępie chciałbym podziękować ponownie Liduchowi, który od początku mówi o tym projekcie. Mówił również 2 dni temu. Bardzo fajnie, że jesteś, że jako pierwszy youtuber o tym w ogóle zacząłeś wspominać. Dzięki temu też projekt poznało więcej osób. Bardzo podobał mi się również gameplay z kanału DWRCN, gdzie youtuber gra i omawia wszystko w sposób zwięzły, dynamiczny. Pokazuje bardzo dużo elementów gry. Fajnie to wyszło, bardzo mi się podobało, także zajrzyjcie do niego i dajcie mu łapkę i suba. Jesteśmy teraz na stronie itch.io, na stronie z grą. Odpalimy sobie teraz grę i przejdziemy do wszystkich nowości, które udało się zrobić. Świetnie, jesteśmy już w grze i zwróćcie uwagę, jak postać wolno chodzi. Teraz naciskam sprint, a teraz puszczam sprint. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kalkulacja wagi w inwentarzu już działa. W chwili obecnej wszystko to, co mamy, waży 201 funtów na 175. Jednak zostałem przy funtach, ponieważ przedmiotów jest dużo i szczerze nie chciało mi się kalkulować wszystkiego, ile to wychodzi na kilogramy, więc uznałem, że zamiast kombinować i przekombinować, pozostaję przy funtach, ponieważ tworząc system tworzenia postaci, wstępnie, zgodnie z oryginałem, utworzyłem liczbę maksymalnego obciążenia w funtach, także dlatego tak zostało. Ale okej, nawet będzie prościej i łatwiej. Więc skoro mamy nadmiar przedmiotów, możemy zawsze jakiś wyrzucić. 177 zostało. Tak oto wygląda przedmiot, który leży na ziemi. Musimy wyrzucić kolejny i mamy 149. Oczywiście jeśli podniesiemy go z powrotem, waga wzrasta. Tutaj błędów raczej nie powinniście uświadczyć. Oczywiście wrzucony przedmiot jest w pełni funkcjonalny. Ok. Idziemy dalej. Dodatkowo ktoś zgłaszał mi błędy powstające przy amunicji. Błąd polegał na tym, że kiedy przenosimy magazynek bądź naboje ze slotu na slot, to zostaje on zduplikowany. To już jest usunięte. Bardzo brakujący element na wstępie do Klamatch. Oczywiście przedmioty można układać w różny sposób. Tutaj akurat na komodzie położyłem i na biurku. Być może w przyszłości, kiedy będą regały, będzie można poukładać wszystko po kolei, będzie to fajnie wyglądać. Kolejną rzeczą jest healing rate, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Mamy 37 HP, wyjdziemy sobie teraz na mapę świata, gdzie czas płynie szybciej i zgodnie z healing rate 4 będzie nam życie, HP stopniowo się odnawiać. Więc było 37, przejdziemy sobie powiedzmy 2 dni i sprawdźmy, ile mam teraz. 41, tyle zdążyło się wyleczyć. Oczywiście im większy healing rate, tym szybciej będzie nam rosnąć, odnawiać się życie HP. Ok. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jest dość krótki, ale treściwy. Także nowa wersja na itch.io jest już dostępna. Także zapraszam do ogrania, wrzucajcie nowe gameplaye, bardzo chętnie oglądam. I dziękuję kilku osobom, które wsparły mnie na Patronite. Idzie to naprawdę w dobrym kierunku, bardzo przyjemnie się nad tym pracuje. Także nic, tylko się cieszyć, że dla mnie, że to powstaje, dla Was, że będziecie mieli nową grę. Dobra, tymczasem ja się żegnam, na razie, cześć.